Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie Pchle Targi w Niemczech, jak i second hand shopy. Dzisiaj właśnie jesteśmy na second hand shopach, oglądamy co nam się podoba, może coś trafimy fajnego. Powiem szczerze, że ten kolor z tyłu to taki, mam wrażenie, że on chyba jest bardzo w Polsce modny, nawet go widziałam, że ludzie robią okna właśnie w takim kolorze, w sensie w tym jak te drzwi są. Całkiem przyjemny, powiem szczerze. Nawet ostatnio widziałam taki jakiś film, taki gdzieś na YouTubie też, że ponoć na Mazurach jest bardzo modny kolor i tego typu właśnie robią okna. Robili też, także ciekawostka. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Co my tu dzisiaj mamy? Kojarzy mi się bardzo ta porcelana różowa z Czechosłowacją, ale nie tym razem, moi drodzy. To z Huchenreuta, czyli Niemcy. Ale jest podobna, jakby nie było. Taka sosierka za 4 euro. I tu mamy takie barszczówki. Też za 4 euro. Filiżanek nie ma. Talerze i misy. Tu jeszcze mamy taką 4,50 Anglia. Co to jest? Ironstone. Myślę, że fajna cena. Tu mamy takie nowoczesne za 2,50 świeczniki. Tu jeszcze jeden, ale ten już tu był. 9,50. Co tu jeszcze jest ciekawego na tych półkach? Rybka. Tu mamy jakieś pierścienie do serwetek 5 euro. Zobaczcie, jakie fajne świeczniki. One nie są stare. Do jakiejś takiej piwnicy pasują. 9,50 sztuka. A tutaj takie malutkie. Cóż tu jeszcze jest ciekawego? Takie okrągłe, małe. Za euro. Taki za euro 50. Tutaj mamy dwa takie wazoniki po 2,50 jeden. I tu mamy Anglię. Johnson Bros. Euro 50. Te tu jeszcze leżą, bardzo ładne są te rymery zielone za 2 euro. Patrzcie, jakie tutaj cudo stoi. Ale dać mu cenę 45 euro, jak on jest bez przykrywki, to chyba jednak przesada. Kompletna Rosenthal, moi drodzy. Piękny Rosenthal, naprawdę. Cudowny. Ale wsadzili, widzicie, kwiaty, żeby zamaskować trochę brak przykrywki. 45 euro. Absolutnie. Pokażę Wam dół.
A niestety, chyba że mają, ale nigdzie tu nie leży, więc chyba jednak nie. Co tu jest? Wochenstrauss Bavaria 12, nie, 21. Taki mały 21. Huchenreuter 19,50. Ceny. Tutaj taki wazonik, tu chyba nic nie ma, tylko odcisk 6,50. Arzberg 9,50. Ładne te wazoniki, ale ciut kosztują. Ten tu już był. Ten nawet nad nim się zachwycałam, jaki jest ładny. I on kosztuje 5,50. To też już było. Tu mamy talerze od Huchenreuter 2,50 sztuka. Te mi się bardzo podobają, natomiast są bardzo wyprane w zmywarce. I to jest Francja. Euro 50 sztuka. Ładne. Niestety naokoło są zeżarte przez mole chyba. Eschenbach za 3,50, a wygląda jak Rosenthal, nie? Tak ekstremalnie wręcz. A tu co mamy? Co to jest? Made in GDR, czyli Enerdówek. Co tu jeszcze u góry mamy? Tu jeszcze mamy takie Rosenthal. Ten jest całkiem ładny. I czemu ten kosztuje z przykrywką 12,50, a ten 45, to nie wiem. Bardzo dziwne. Ten teraz już tu kiedyś był. Oni je, wiecie, jak one się nie sprzedadzą, to oni je chowają, a potem wyciągają za jakiś czas znowu. Tu mamy taki fajny, ciekawy dzbanek. Za 9,50 jest to Friesland. A tu mamy Delft. Ładny talerz. Do powieszenia Delft Blau 22,50. O właśnie. Tu jakie małe cudeńko, zobaczcie. Takie azjatyckie. To chyba jakiś nowoczesny twór. Pewnie jakiś suwenir. A tu trochę wygląda jak stary Delft. Delft też robił takie, chociaż nie dużo ich robił. Są takie rzadsze, te kolorowe, ale to jest Ulmer Ceramic 9,50. $6,50 taki wazonik. Ciekawa forma. Nie wiem, może nawet polskie. Jakoś nie wpada mi w oko, co to jest. I co tu jeszcze? Tu trochę szkła jest. Z ptaszkami za euro. Ładne. Ale tak to wszystko jest takie zwykłe, nic ciekawego. Tu mamy jeszcze ładny zestaw. Nawet jest 6 tych czarek, ale ta karawka chyba nie ma zatyczki, nie? Tak mi się wydaje. Tu jeszcze mamy jakieś drobiazgi, zobaczcie na to. To już kiedyś widziałam, chyba na jakimś flomarku. Euro 50, a przylepiło mi się do ręki. Euro 50. Takie zrobione przez kogoś. Ręcznie robione. Kiedyś szukałam, widzicie, tego moździerza, ale w sumie odpuściłam, bo za rzadko jest u nas używany jednak. O, zobaczcie, jakie ładne. I to jest, moi drodzy, kafelka. Czy kafelek. Bardzo ładne. 9,50 są dwa. Czy to ma jakiś opis z tyłu? Nie ma opisu żadnego z tyłu. Ale są bardzo ciężkie. Ciężko mi utrzymać ten obrazek. Myślę, że są też dużo droższe w rzeczywistości. Także warto wziąć. Ja ich nie wezmę, bo mam już trochę obrazów, więc niech coś inne sobie weźmie. Ale są bardzo ładne.
Można je razem powiesić jak najbardziej. Tutaj chyba nic dzisiaj nie ma ciekawego. Jedynie taki mała serwetka. O, tu jest coś większego. Za 5 euro. Nawet zapakowane. 123 cm na 140. I tyle. Tu już są jakieś poszewki, nie poszewki. Patrzcie na to. Na wesele. A patrzcie na to. Na wesele muszę tak założyć. Muszę tak założyć jakoś. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać. Ale sukienka ładna. To chyba tak nie widać. Taka, wiecie, wieczorowo. Tak to wyglądam w niej jak w jakimś worku. Ale zobaczcie, jak ona jest piękna. Naprawdę. To jakiś taki materiał wyjątkowy. Śliczna. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy takie korale z tyłu. Te są ładne tutaj, kolczyki 6,50. To też jest ładne. Z tymi serduszkami. Tu u góry to już są aparaty. Tu są ładne 2 talerze, 2,50, ale są ogromne. Głębokie, ale bardzo duże. Co to jest? To jest Winterling. Winterling. A tu mam piękny talerz. Taki motyw słomkowy bardziej, nie? Kaiser, bardzo ładny. Kaiser euro 50. Tu jeszcze jakaś tacka stoi. O taka. Euro 50. A to jest Friesland, on tu już trochę stoi. Tu jeszcze są ogórek z banki. Nawet miałam w ręce już, ale jest bardzo ładny, ale mam bardzo podobny już jeden, więc zostawiam. Taki motyw China Blau, ale zobaczcie, jakie ma łóżko jak miśnia. Reuter też takie łóżko robiło. 3 euro takie trio. Widzicie? A. Co tu jeszcze jest? A to więcej tych trio jest. Taki Zeltman Weiden. Taki nowszy już raczej. Kufle. Po euro. Takie z jakimś zamkiem chyba, ale nie jest napisane jaki. Tutaj taki trochę inny, też za euro. O taki. I tutaj taka wielka. To jest jakaś taka czarka na poncz chyba. Albo i nie. A tak, no, na poncz. Chyba w środku widzicie? Te pojemniczki, te takie lampki. A tu jest jeszcze jedna za 9 euro, a tamta nie miała ceny. Taka. Co tu jest napisane? Taki długi napis. A tutaj Drachenfels, pewnie jakieś miejsce w Niemczech. O, tutaj z boku Burg Cochem, proszę bardzo. Zamek w Cochem byliśmy kiedyś. Tu jeszcze jakieś talerze do mnie wołają, co to jest. Poland, tułowice, czyli powojenne, takie coś. O, zobaczcie, za euro sztuka. No ładne, ale już powojenne. A ja wolę przedwojenne, w związku z tym zostają. Nie są też takie jakieś
Szału nie dają. Czy mamy jeszcze takie? Zobaczcie. Tu na pewno jest Delft za 5 euro. Delft Blau nawet 5 euro sztuka. Bardzo ładne. Ale ja już raczej dość mam. Chyba, żeby mi się trafił taki bardzo wyjątkowy, to wtedy tak. A rama mi się podoba, bo rama jest czarna. A czarne takie ramy są bardzo rzadkie, natomiast to jakaś Budda to nie bardzo. Wygląd kosztuje 84 euro, też nie mało. Tu mamy jakąś kolekcję starych aut. Wiem, one mogą być też nawet coś więcej warte, ale się na tym nie znam. 3 euro sztuka. Niektórzy zbierają. To są sklejane, akurat są bardzo lekkie. To chyba jakieś takie ręcznie robione, a może się mylę. Nie mam pojęcia, nie znam się. 3 euro sztuka w każdym razie kosztują. O, jaka fajna szafeczka razem z młynkiem, 14 euro. Bardzo ładny talerz. Co to jest? Kaiser za 14. Do powieszenia, piękne. Austriackie. A to jest za 3. Myślę, że na takie pralinki, czekoladki na stole by ładnie wyglądało na pewno. Zresztą tu też. A to jest za 2 euro. O, taka, zobaczcie, taka w te winogrona. Całkiem ładna. A tu na dole mamy jeszcze wazę za 6 euro i sztuczne owoce. A tu jest patera, którą ostatnio miałam w rękach i była uszkodzona. Patrzcie, co tu leży. Leroy Boch ktoś zostawił. Powinnam wziąć. No jak nie wziąć? Całe, nawet nie uszkodzone. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na zestawieniu, czyli pokażę Wam, co kupiłam. Dzisiaj sobie założyłam taki challenge, że nie wydam więcej niż 10 euro. Czy kupię 10, czy kupię 3 rzeczy, czy kupię 2, czy kupię jedną, nie zakładałam. Natomiast dość często kupuję 2-3 rzeczy, więc tak sobie myślałam, że może coś takiego wskoczy, ale 10 euro to w sumie mało, w związku z tym no, myślałam sobie, co będzie, to będzie. Moi drodzy, była piękna rzecz, czyli ten Rosenthal, nie wazon, dzbanek. Stary dzbanek z Rosenthala. Albo nie stary, bo teraz nie kojarzę, jaka była sygnatura, czy była starsza, czy nowsza. Natomiast wyglądał na bardzo starego, w związku z tym myślę, że dlatego dali mu taką cenę. Natomiast był bez przykrywki, małej przykrywki i niestety ze sterczynką
i niestety myślę, że nie był absolutnie wart tej ceny, chociaż był bardzo stary. Bez przykrywki to już trochę ciężko, a już w ogóle ciężko znaleźć taką przykrywkę do takiego dzbanka, który pochodzi, nie wiem, z przedwojenne czasy, nie? Więc no, to myślę, że z tymi kwiatami w środku był taki trochę chwyt marketingowy, żeby nie zauważyć, że nie ma tego wieczka. Czasami tak robią właśnie też na zdjęciach w internecie, jak chce się coś kupić, to wstawiają tak dzbanek, żeby trochę nie było widać, że brak tego wieczka, albo wkładają właśnie coś do środka, żeby... No to takie trochę nieuczciwe, myślę. Jak najbardziej. Moi drodzy, co tam było jeszcze? Były jeszcze piękne te obrazki z kaflami. Myślę, że Wy też zwróciliście na nie uwagę. I ja muszę się oszczędzać z obrazami, bo już tutaj brakuje ścian, a co dopiero będzie w Polsce. Myślę, że nie ma co szaleć za bardzo z obrazami, więc ja też nie lubię, jak za bardzo jest na ścianach nabździane, w związku z tym, no, tak konstant, troszkę, nie za dużo. Moi drodzy, co kupiłam? Nie wydałam 10 euro, absolutnie. Natomiast na koniec jeszcze coś trafiło mi się za darmo, więc w sumie wskoczyły i tak 3 rzeczy. Tak przyszło po prostu, tak wyszło. Tak wyszło, także moi drodzy, 10 euro nie wydałam, także trzymałam się w ramach. Moi drodzy, taka misa piękna, o taka kobaltowo-biała, bądź kobaltowo-beżowa, bądź to jest taki dziwny niebieski kolor, ciemno, prawie granatowy wchodzący, ale wiecie co, jest jak nowa, naprawdę jak nieużywana. Pokażę Wam sygnaturkę, o tak wygląda. Tak wygląda, pięknie nam tu wyostrza, o właśnie tak, także ona jest taka duża dość, także naprawdę jak nówka i kosztowała euro 50, więc bardzo niewiele. I drugą rzeczą jest taki piękny talerzyk, motyw słomkowy, czyli po niemiecku Indisch Blau. Jeżeli tego szukacie w Niemczech właśnie na stronach tego typu, to musicie wpisać Indisch Blau, bo wtedy Wam znajdzie. Jest to Kaiser, też za euro 50, także moje zakupy dzisiaj kosztowały naprawdę grosze, ale można znaleźć, jak człowiek chce, to można znaleźć. Bardzo ładne, też jest tak nowy. Naprawdę, zobaczcie, jak on się błyszczy, nic tu się nie dzieje. Ja go wzięłam, chociaż on jest taki śniadaniowy, wzięłam go dlatego, że on może służyć jako wypełnienie do witrynki, czyli można go postawić z tyłu. Tu już nie ma miejsca w tej mojej witrynce, ale można go przy ściance postawić, żeby po prostu wypełniał witrynkę i wtedy ładnie wygląda. I ostatnią rzeczą jest znalezisko, czyli tak zwana znajda, która się przypałętała do mnie, chciała koniecznie ze mną najwyraźniej pójść. W związku z tym ją przytuliłam. Czasem zdarza się, że coś na wystawce znajduję, ale bardzo rzadko. Natomiast jakoś tak nie mam szczęścia za bardzo do wiedzenia, kiedy te wystawki są, więc rzadko się zdarza. Natomiast dzisiaj rano, jak szłam do pracy, to była wystawka tu, a 3 metry dalej stała ta misa, więc myślę, że to jest z tej wystawki. Po prostu ktoś się rozmyślił, a myślę, że się rozmyślił ze względu na to, że ona ma tutaj takie małe pęknięcie. Myślałam, że nie ma, ale jednak ma tutaj, widzicie? Tutaj. Tu jest mazakiem zaznaczone, gdzie jest pęknięcie. Nie wiem czemu, ale pęknięcie jest bardzo znikome, takie wiecie, włosowe. I myślę, że spokojnie można tą misę jeszcze używać. To jest Villeroy Boch, lata 20. Do 30, bo to taki jest międzywojenny czas i ona naprawdę dobrze wygląda jak na te lata. Powiedzcie sami, ona ma mniej więcej 100 lat, więc naprawdę ma piękny stan. To pęknięcie mogło się jej przydarzyć właśnie wczoraj, jak ją ktoś wystawił na wystawkę, więc całkiem możliwe, bardzo ładna. Także fajny traf. Za darmo. Także zgadnijcie, ile moje zakupy dzisiaj kosztowały. Dzisiaj bardzo niewiele wydałam, czyli 3 euro, więc fajnie. Takie było założenie, że dzisiaj, w sensie na tych sklepach ostatnich, z których film oglądaliście, bo to nie było dzisiaj, to było nagrywane parę dni temu, ale udało mi się trzymać ram tak zwanych, bo wiecie, wydaję też na Fromarkcie. I tak tu ciut, tam ciut, gdzie indziej ciuty, potem się nazbiera wielka ilość. Nie, tak nie ma. Tak nie ma, bo ja nie kupuję takich bardzo drogich rzeczy, więc
więc tak nie mogę powiedzieć, ale dzisiaj było mało, bo tak sobie założyłam, będę sobie robić od czasu do czasu takie challenge, że właśnie wydam tylko 10 euro dzisiaj i koniec i co za to kupię. Myślę, że to jest fajny pomysł. Dajcie znać, co Wam się podobało i w ogóle co na półkach się podobało, bo przecież na półkach były też jeszcze inne rzeczy. Myślę, że parę rzeczy można było jeszcze przytulić, ale nie dzisiaj. Także życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i widzimy się za parę dni. Pa!